Cześć, witam Was na naszym rynku energii, gdzie moją misją jest zwiększanie wiedzy i świadomości na temat rynków energetycznych. W tym filmie zobaczysz dane i analizy cen energii z listopada 2025. Zaczynajmy! Na początku proszę zapoznać się już z disclaimerem i przechodzimy do cen spotowych w Europie. W listopadzie można powiedzieć, że w większości krajów odnotowaliśmy wzrosty miesiąc do miesiąca. W Polsce były to dość spore wzrosty, bo o aż 20 euro za megawattogodzinę, ze 104 na 124 euro średnio. Podobne wzrosty zanotowaliśmy w Niemczech, wzrost o 17 euro, na Słowacji czy Czechach, więc mamy już tutaj 4 kraje powyżej 100 euro za megawattogodzinę. Jeśli chodzi o Francję, no to mamy nadal niskie ceny, tylko 59 euro za megawattogodzinę, głównie z powodu tutaj dużej floty elektrowni jądrowych. Hiszpania, Portugalia również tanie oraz północna Skandynawia. Jeśli chodzi o Węgry, to tutaj mamy nadal wysoką cenę, 124 euro, natomiast już te wzrosty miesiąc do miesiąca były niewielkie, ponieważ w poprzednim miesiącu, w październiku, już było tam dość drogo, więc widzimy sezonowo wzrost popytu, o którym będzie trochę dalej w listopadzie, oraz dość niska wietrzność, jeśli chodzi o ten miesiąc, które spowodowały te wzrosty cen na spocie. Przechodząc do cen w każdym dniu, to mieliśmy przez większość miesiąca ceny stabilne, około 480-500 zł za megawattogodzinę. Natomiast mieliśmy pod koniec miesiąca bardzo spore wybicie do ponad 1000 zł za megawattogodzinę średnio w dniu. Więc tutaj mieliśmy w całej Europie dość spory pik cenowy, jeśli chodzi o ten dzień, i tutaj Polska dostała też rykoszetem, ponieważ większość krajów w Europie też miała tego dnia bardzo wysoką cenę i tutaj Polska się tutaj nie odróżniła i również cena wybiła bardzo mocno, natomiast później już po jednym dniu, dwóch ceny spadły poniżej 600 zł za megawattogodzinę, więc tutaj mamy dość stabilny miesiąc z jednym bardzo wysokim wybiciem i z 2 dniami o niskiej cenie, około 300 zł za megawattogodzinę. Najtaniej było 1 listopada. Tutaj mamy święto, niski popyt i to była też sobota. Przechodząc do cen w każdej godzinie, no to zobaczmy, że w stosunku do października ceny w większości godzin zdecydowanie wzrosły. Poranny off-peak urósł z okolic około 350 zł na megawattogodzinę do cen 400 zł, praktycznie równo w 5 pierwszych godzinach. Następnie mamy wzrosty do około 580 zł. Widzimy, że ta dolina PV-kowa już jest bardzo niewielka lub nawet nie istnieje. Ceny spadają tylko w okolicy około 480 zł, 500 zł za megawattogodzinę, więc tutaj już te ceny dość mocno w szczycie właśnie w listopadzie urosły. Szczyt cenowy przesunął się z godziny 20 w październiku na godzinę 17 w listopadzie i jest on troszeczkę wyższy. Średnio godzina 17 to było 782 zł za megawattogodzinę. Tutaj godzina 20 obniżyła swoją cenę, a ostatnie ceny w dniach były relatywnie podobne, około 460-420 zł za megawattogodzinę. Więc cenowo zdecydowanie do góry w listopadzie w większości godzin i szczyt cenowy też przesuwa się troszeczkę wcześniej. Przyglądając się, jak wyglądała produkcja OZE w każdym dniu w relacji do cen energii, no to zobaczmy, że tego OZE nie było jakoś sporo tak naprawdę w listopadzie. Wiadomo, sezonowo fotowoltaika mocno obniża swoją produkcję. Dość duże poziomy mieliśmy 1 i 13 listopada, około 31% i 34% OZE w zapotrzebowaniu i wtedy też te ceny były bardzo niskie, około 300 zł za megawattogodzinę. Natomiast były też dni z poziomem produkcji energii z OZE tylko 3%. I zobaczcie, że tutaj były bardzo wysokie ceny, około 500-600 zł za megawattogodzinę. Natomiast to wybicie, co ciekawe, też nie nastąpiło w dniu, kiedy tego OZE było najmniej.
Natomiast tutaj głównym czynnikiem były też ceny w całej Europie, gdzie tutaj one się skonwergowały i ceny po prostu w Polsce musiały urosnąć tak wysoko, żeby tutaj zrównać się w niektórych godzinach cenami w sąsiednich krajach. Patrząc na całą Europę, w listopadzie no to mamy zdecydowanie spadki produkcji OZE w stosunku do zapotrzebowania, więc zobaczmy, że w Polsce było to 32% w październiku, a w listopadzie już tylko 20%, więc mamy 12 punktów procentowych w dół. W Niemczech też dość spore spadki, aż o 15 punktów procentowych. I tutaj zobaczcie, że to po części też wyjaśniało wzrosty cen również w Niemczech, na spocie dość spore. Czechy, Słowacja, Francja relatywnie stabilne poziomy, nie było tu dużych zmian miesiąc do miesiąca. No i na Litwie również spore spadki z 53% na 38%. Przechodząc do cen spotowych i terminowych w poszczególnych miesiącach, no to zobaczmy, że ten listopad rozliczył się bardzo drogo, średnio 524 zł za megawattogodzinę, więc jest to drugi najdroższy miesiąc w tym roku po lutym. No i też spot wyszedł dużo drożej niż rynek terminowy to wyceniał w październiku. W październiku rynek uważał, że listopad może wyjść około 460 zł za megawattogodzinę, a wyszło to praktycznie 60 zł drożej. To automatycznie też pociągnęło za sobą wzrosty grudnia, stycznia, lutego, więc tutaj te ceny się również frontowych miesięcy troszeczkę podniosły. No i też były wzrosty CO2, o których powiem dalej. Natomiast zobaczmy, że dość spore zaskoczenie, jeśli chodzi o spot versus rynek terminowy. Czynniki dokładne zobaczymy w dalszej części prezentacji. Idąc do surowców energetycznych, które są tutaj potrzebne do produkcji energii elektrycznej i wpływają na jej cenę, no to zobaczmy, że to jest przede wszystkim ceny gazu, ceny węgla i uprawnienia do emisji CO2. I tutaj mamy takie dwie ścierające się siły. Zobaczmy, że gaz zarówno jak i na spocie, jak i na kontrakcie na przyszły rok stabilnie tutaj spadały. Były to spadki o 10,6 zł za megawattogodzinę i było to około 5% w stosunku do poprzedniego miesiąca. No i gaz na przyszły rok zanotował najniższe tutaj, zobaczcie, poziomy z ostatnich miesięcy i było to już tylko 148 zł za megawattogodzinę za cały przyszły rok. Natomiast z drugiej strony mieliśmy wzrosty cen węgla energetycznego, no i kontynuację wzrostów na uprawnieniach do emisji CO2. I tutaj CO2 wzrosły o 10 zł za tonę, około 3% do góry, a węgiel o aż 5% do góry miesiąc do miesiąca. I tutaj mamy nadal wysokie pozycje netto funduszy inwestycyjnych na CO2, więc to jest to czynnik utrzymujący taką presję prowzrostową, gdzie widzimy, że fundusze grają, trochę spekulują na tych wzrostach. Mieliśmy dość spore poziomy importu LNG do Europy i tutaj to jest czynnik prospadkowy. Na gaz były to wzrosty około 20-25% rok do roku większe. Z ciekawych rzeczy mieliśmy też dość spore wzrosty cen frachtu, jeśli chodzi o statki do transportu LNG i wzrosły one około razy 4, razy 5 razy w stosunku do poprzednich miesięcy. Przyglądając się bliżej teraz uprawnieniom do emisji CO2, no to zobaczmy, że mamy kontynuację tutaj trendu wzrostowego w listopadzie. Mamy kilka mocnych dni z wybiciem w górę, później kilka dni korekty, konsolidacji, no i znowu pod koniec miesiąca był impuls wzrostowy z około 80 euro za megawattogodzinę na poziomy około 83 euro za megawattogodzinę. Mieliśmy dość niską wietrzność, oczymy dalej i wzrost popytu na paliwa kopalne, więc tutaj mamy nadal presję wzrostową, no i też perspektywy ograniczenia podaży na aukcjach w przyszłych latach.
Idąc dalej do modelu wyceny energii elektrycznej, no to mamy tutaj właśnie dość ciekawą sytuację, bo po raz pierwszy w tym roku model tak bardzo odjeżdża od ceny energii na giełdzie i tutaj mamy dalszą kontynuację wzrostów cen energii na kontrakcie na przyszły rok do poziomów około 450 zł za megawattogodzinę, więc wzrosty około 15 zł miesiąc do miesiąca. Natomiast model tutaj miał pewne oznaki wzrostów na początku miesiąca, natomiast później kontynuował troszeczkę spadki i widzimy, że właśnie ścierają się te siły, gdzie CO2 mocno wpływa na koszty produkcji elektrowni na węgiel brunatny i tutaj nie mamy takiego zmiennego paliwa, natomiast są to elektrownie bardzo emisyjne i one tutaj ewidentnie ciągną ten rynek do góry i po prostu nie mogą sprzedawać energii w tych cenach, natomiast elektrownie gazowe, tutaj im się poprawia ta marża, one mogą dość sporo dobrze hedżować w aktualnych warunkach rynkowych. Przechodząc do sytuacji produkcyjnej, no to mamy dość spore wzrosty produkcji z węgla kamiennego, 5,4 terawatogodziny w listopadzie, na drugim miejscu węgiel brunatny, 2,6 terawatogodzin, na trzecim miejscu gaz ziemny, 2,2 terawatogodziny. No i spadki mamy na wietrze i na fotowoltaice miesiąc do miesiąca. Jeśli chodzi o strukturę wytwarzania, no to zobaczmy, że listopad odnotował dość spore wzrosty właśnie udziału węgla w produkcji oraz gazu ziemnego. I co ciekawe, gaz ziemny to było już aż 16% całkowitej produkcji w Polsce i był to najwyższy wynik w tym roku z uwagi na po prostu nowe bloki gazowe i dobrą opłacalność produkcji. No i mamy właśnie dość spore spadki na wietrze. 21% w październiku na tylko 13% w listopadzie, więc jest to relatywnie mało. I fotowoltaika tylko 5%. Zapraszam serdecznie do kontaktu ze mną firmy, które chcą zoptymalizować swoje koszty energii elektrycznej. Pomogę Wam obniżyć koszty dystrybucyjne oraz znaleźć tańszą ofertę na energię elektryczną. Idąc dalej do fundamentów, zobaczmy teraz, jak kształtują się właśnie zapotrzebowanie na moc, jaka była wymiana międzysystemowa i jakie były dokładne dane odnośnie produkcji z OZE. W listopadzie zapotrzebowanie na moc w Polsce wzrosło miesiąc do miesiąca i co ciekawe też wzrosło rok do roku. Było to około 19 500 MW średnio w godzinie i było to już ponad 14 terawatogodzin łącznie. Tutaj myślę, że warto odnotować właśnie te wzrosty rok do roku. I tak jak przez pierwszą połowę roku, nawet do sierpnia, to zapotrzebowanie było niższe niż w poprzednich latach, oprócz lutego. Natomiast już i październik, i listopad, zobaczcie, że notujemy wzrosty rok do roku, więc tutaj można powiedzieć, że ta sytuacja się troszeczkę na popycie od 2-3 miesięcy poprawia. To widać też na wskaźniku tutaj dynamiki rocznej. Ona jest nadal ujemna, wynosi -3%, natomiast już ona staje się mniej ujemna i zapotrzebowanie na moc średnia 12-miesięczna też zaczyna lekko rosnąć od 2-3 miesięcy. Idąc dalej do wymiany międzysystemowej, no to zobaczmy, że Polska, tak jak w pierwszych 3-4 miesiącach była eksporterem energii elektrycznej, były dane poniżej zera, ujemne, natomiast już od 5 miesięcy jesteśmy importerem, dane powyżej zera na plusie i było to średnio około 578 MW w godzinie, około 400 gigawatogodzin. Widzieliśmy na początku, na pierwszej mapie, że Polska była dość drogim krajem, jeśli chodzi o sąsiadów, więc tutaj ściągaliśmy tą energię do Polski. Mieliśmy relatywnie atrakcyjne, drogie ceny na spocie, więc ta energia do nas netto przypływała. Patrząc na mapę Europy, to zobaczmy, jak to się kształtuje w relacji do innych krajów. Polska tutaj na minusie, czyli importowaliśmy energię elektryczną.
Natomiast też zobaczmy, że sporymi importerami były Niemcy, Włochy, Austria, Węgry oraz Wielka Brytania, więc tutaj zobaczcie, że też inne kraje bardzo dużo importują energii elektrycznej. Natomiast największym eksporterem tutaj Francja, myślę, że to nie jest zaskoczenie. Widzieliśmy, że ceny były około 60 euro za megawattogodzinę, prawie 50%, około 50% niższe niż w Polsce. Również Hiszpania, natomiast eksport jest głównie do Portugalii. No i tutaj Szwecja oraz Norwegia są też dużymi eksporterami energii elektrycznej. Natomiast zobaczcie na skalę. Francja prawie 9 terawatogodzin eksportu i tutaj mamy eksport do Wielkiej Brytanii, Włoch, Niemiec i tutaj ta energia się rozpływa po całej Europie. Zobaczmy teraz, jak kształtowała się produkcja z elektrowni wiatrowych w listopadzie. No i mamy dość spore spadki. Rok do roku, miesiąc do miesiąca, tylko poziom 2300 MW w godzinie, około 1,7 terawatogodzin. No i spore spadki właśnie rok do roku, miesiąc do miesiąca, więc tutaj ten listopad był statystycznie słabszy, jeśli chodzi o wietrzność, nie tylko w Polsce, ale i w Europie. No i to spotęgowało te wzrosty właśnie na rynku spotowym. Patrząc na wskaźnik Capacity Factor efektywności, mamy tylko 21% Capacity Factor, jeśli chodzi o wiatr w listopadzie. No i są to dość niskie poziomy, jeśli chodzi o ten miesiąc, o listopad. Niższy niż poprzednie 2 lata, gdzie te poziomy bywały nawet 30%. No i dużo niżej niż właśnie październik tego roku. W grudniu statystycznie spodziewamy się, że powinno ta wietrzność wzrosnąć, powinna być wyższa produkcja, powinien być wyższy Capacity Factor. Natomiast zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jeśli chodzi o wskaźnik Capture Rate, czyli procent ceny średniej base, jaką technologia wiatrowa mogła osiągnąć na spocie, no to mamy bardzo dobre poziomy, około 96%, więc zobaczcie, że mieliśmy mało produkcji i wysoką cenę na spocie, więc wyszło to około 504 zł za megawattogodzinę, jeśli chodzi o wiatr, najwyżej praktycznie od 3 lat, jeśli chodzi o właśnie listopad, więc tutaj zdecydowanie coraz lepszą cenę, jeśli chodzi o relację do base'u, wiatrówki mogły tutaj osiągnąć. Patrząc na średnią produkcję z ostatnich 12 miesięcy, no to ona spadła. Tak naprawdę kształtuje się poniżej potencjału, a jeśli chodzi o wielkość mocy zainstalowanej, no to ta dynamika też troszeczkę spada. Mamy aktualnie około 11 170 MW zainstalowanych w wietrze. Przechodząc do fotowoltaiki, no to tutaj mamy z jednej strony informację raczej oczywistą, że produkcja jest niższa niż w poprzednim miesiącu, natomiast zdecydowanie na plus, jeśli chodzi o poprzednie lata i mamy wzrosty tutaj do poziomów około prawie 900 MW, około 625 GWh i zobaczcie, że tak jak w tych miesiącach letnich poziomy były zdecydowanie zbliżone rok do roku, około 3000-3300, natomiast właśnie styczeń, luty, marzec, kwiecień mieliśmy dość spory wzrost rok do roku, no i tutaj listopad też poprawił tą produkcję rok do roku. Ceny były wyższe, nie było tyle wyłączeń, a mamy więcej mocy zainstalowanej. Patrząc na wskaźnik Capacity Factor, no to jest on, jeśli chodzi o listopad, raczej stabilny, 3,5% efektywności nisko, natomiast raczej spodziewane poziomy bez dużych zaskoczeń. Jeśli chodzi o wskaźnik Capture Rate, no to jest on też dobry, jeśli chodzi o fotowoltaikę. Nie ma spadków rok do roku, nawet 2 punkty procentowe więcej, 87% base'u, natomiast oczywiście tej produkcji jest wtedy dużo mniej niż na wiosnę, natomiast cena była, myślę, że zadowalająca. Przechodząc do mocy zainstalowanej, no to mamy kontynuację wzrostów.
Mamy już w Polsce prawie pod 25 gigawatów zainstalowanej mocy fotowoltaicznej, natomiast ta dynamika produkcji 12-miesięcznej jest tutaj już niższa. Teraz zobaczmy, ile energii elektrycznej musiały jeszcze wyprodukować elektrownie konwencjonalne na gaz czy węgiel. Tutaj mamy właśnie dość spore wzrosty miesiąc do miesiąca, z tych poziomów około 9800 na aż 11300 megawatów, więc tutaj mamy zdecydowanie więcej, co oczywiście tą cenę energii musiało podnieść. Przechodząc do gazu ziemnego i tutaj informacji odnośnie magazynów, no to mamy tutaj pokazane niebieską linią 10-letnią średnią zatłoczeń i wytłoczeń gazu z magazynów oraz żółtą linią 7-dniową średnią z tego roku. No i zobaczmy, że tutaj pod koniec listopada zdecydowanie poziomy były bardzo wysokie. Było to nawet 6000 gigawatogodzin na dzień, więc tutaj mieliśmy presję właśnie popytową dość mocną na gazie z uwagi na niską wieczność, większy popyt. Natomiast to się nie przełożyło na wzrosty cen na spocie, na gazie, więc to świadczy o dość dobrej takiej sytuacji, jeśli chodzi o balans tych statków z LNG. Było relatywnie sporo, wytłoczenia z magazynów też były spore i to się nie przełożyło na wzrosty na spocie, więc tutaj myślę, że jest to relatywnie dobra informacja, jeśli chodzi o taki balans gazowy, natomiast zdecydowanie magazyny się opróżniły troszeczkę szybciej niż średnio. I tutaj widzimy ten spory spadek właśnie w listopadzie żółtej linii. Aktualnie magazyny są napełnione tylko w 75%, gdzie średnio w takim okresie powinno to być około 84%, czy tyle bywało w poprzednich latach średnio. Ale tutaj mamy już tą sytuację od 2-3 miesięcy, gdzie ta średnia jest sporo poniżej wartości w tym roku są sporo poniżej średniej 10-letniej, no ale to się nie przekłada na wzrosty na gazie, tylko trend spadkowy jest kontynuowany, więc tutaj na razie, jeśli chodzi o magazyny, myślę, nie ma dużego zagrożenia. Sytuacja jest gorsza niż statystycznie, ale raczej pod kontrolą z uwagi na spory właśnie import gazu LNG do Europy. Ok, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Ci serdecznie za poświęcony czas. Zapraszam serdecznie do odwiedzenia mojego bloga naszrynekenergii.pl. Jest tam sporo artykułów i darmowej wiedzy dla Ciebie. I zapraszam serdecznie firmy do współpracy ze mną, jeśli chodzi o optymalizację kosztów energii i strategie zakupowe. Do zobaczenia.